Dzień dobry Państwu. Chciałem się przedstawić króciutko. Jestem autorem książki Pokój fundamentem człowieczeństwa 222 Dyfin, jedynym w świecie kierownikiem Katedry Pedagogika Pokoju i Probacji oraz protoplastą Wszechświatowego Uniwersytetu Pokoju. Mówię o tym, że na poziomie 50 lat swojej pracy naukowej, schodząc z góry w dół, zauważam potrzebę nowego myślenia i na poziomie tak zwanych założeń w myśleniu przedaksjologicznym każdy czas i miejsce wyznacza nowe spojrzenie na świat, który jest i samego siebie. To jest zmiana myślenia. Jeżeli nie ma tak zwanej nowej paradygmatyczności myślenia, stoimy w miejscu albo robimy szpagat, czyli się nie ruszamy. Tymi elementami nowej paradygmatyczności jest przede wszystkim paradygmat całości, a nie części. Na pierwszej sesji widzieliśmy, że każdy mówił fragmentami. Fragmentami wiedzy, ale nie elementem mądrości. Drugi paradygmat to jest paradygmat czasu, a nie miejsca. Mówiąc o pokoju, nie możemy mówić na temat wojny, która jest, tylko trzeba spojrzeć na temat kosmosu i świata, żeby w perspektywie czasu nie było nigdy wojny, a nie zajmować się tym, co jest, tylko tym, co powinno być. Trzeci paradygmat, który powinien wiązać człowieka w obecnej cywilizacji i kultury, to jest paradygmat jedności, a nie konfliktu. Do tego się jeszcze odniosę szczegółowo. Paradygmat jedności, czyli paradygmat, który pozwala na poziomie, rozpoczynamy od edukacji, a nie wychowania, później wychowanie, później integracja, a później przystosowanie, który pozwala budować jedność i zjednoczenie. Jedność i zjednoczenie to jest część buduje całość, całość bez części nie istnieje. I wreszcie czwarty paradygmat, który powinien charakteryzować dzisiejszego współczesnego człowieka, każdego studenta i pracownika nauki, który powinien szlachetnie wypełniać tą swoją misję, to jest paradygmat rozwiązywania problemów społecznych, czyli paradygmat rozwiązywania elementów, które niszczą człowieka i niszczą rzeczywistość, w której on jest częścią. Natomiast my bardzo często ten paradygmat rozwiązywania problemów społecznych zamieniamy na paradygmat ideologii, paradygmat światopoglądu bądź paradygmat relatywizmu ocennego. My, prawda, jak widzieliśmy na pierwszej części, bardzo ładnie opisujemy rzeczywistość w kategoriach jak jest, a rzadko budujemy rzeczywistość w kategoriach jak powinno być. Natomiast, i to jest moje założenie w myśleniu przedaksjologicznym, ponieważ jest tylko pół godziny, to chciałem udowodnić tylko jedną tezę, mianowicie ściągnąłem za Hugo Kołłątajem, czytając kiedyś jego pracę w postaci 3 tomów dzieła Hugo Kołłątaja, który mówi, że człowiek ma pewne potrzeby i ma także potrzeby pierwotne, przyrodzone. Chcę powiedzieć, i to nie jestem żadnym Kopernikiem czy Leonardo da Vinci, ale za myślą Hugo Kołłątaja twierdzę, że najbardziej pierwotnym, przyrodzonym prawem człowieka jest prawo do pokoju, a nie prawo do wolności. Myśmy na pierwszej sesji zadali pytanie, co to jest pokój, nie definiując go. Chciałem powiedzieć właśnie, że pokój to jest pokój wewnętrzny, a nie zewnętrzny, jak żeśmy słyszeli. I pokój wewnętrzny jest przyrodzonym prawem człowieka. Czyli jeżeli ktoś realizuje swoje życie jako sam dla siebie, jako element grupy, wspólnoty, narodu, państwa, jako przedstawiciel rodu ludzkiego, i to prawo nie jest dla niego prawem przyrodzonym, to jest jednoznaczne, że on działa przeciwko naturze własnej i także na poziomie wymiany tworzy nową jakość katalaksję w postaci stanu odmiennego, logiki zła, a nie logiki dobra. My tak ładnie nazywamy to elementem wojny, co jest elementem bardzo niesłusznym dla rozumienia człowieka, bo człowiek sobą nie wojuje, tylko powinien tworzyć pewien element nie walki,
tylko element rywalizacji, konkurencji z pewnymi, jak powiem, siłami czy środkami negatywnymi. To nie jest wojna, tylko element walki jako pozytywnej realizacji czegoś, co także powiem, własnego, wszechstronnego rozwoju. Jeżeli Państwo się zgodzą, że są prawa przyrodzone, to prawa przyrodzone są dlatego tak nazywane jako pierwotne, że one się definiują z najważniejszymi potrzebami człowieka, grupy, wspólnoty i rodu ludzkiego, a najważniejsze potrzeby nazywamy światem wartości. I mamy to, co jest bardzo łatwe do zrozumienia, jak mówię dla studentów językiem grypsery studenckiej, włoski czyste pachną i się kręcą. Po prostu trzeba to umieć ze sobą połączyć i scalić. Proszę Państwa, prawo naturalne jako prawo przyrodzone tworzy świat potrzeb hierarchii wysokich wartości, a nie czegoś, co jest środkiem do celu. Ponieważ nie zdefiniowaliśmy do końca jeszcze, tylko mówimy o prawie przyrodzonym jako pokoju wewnętrznym, chcę na poziomie metanauki, czyli metodologii wszystkich nauk, nie tylko humanistycznych, ale wszelkich, powiedzieć, że pokój wewnętrzny jako byt jest pojęciem. Każde pojęcie posiada tak zwane cechy konstytutywne, czyli cechy, które inaczej możemy określić jako jego ontologia, czyli co stanowi jego istotę. Jeżeli zdefiniujemy tak zwane cechy konstytutywne, które tworzą jego ontologię, czyli istnienie, to z tych dopiero możemy wyprowadzać, co prawda profesor Żurkiewicz tutaj nawiązał do tego króciutko, ale wiem, że nie miał za dużo czasu, to z tego wynikają tak zwane właściwości. Czego? Z czego wynikają? Sensu i znaczenia, ram etycznych, nie inteligencji subiektywnej, nie obiektywnej, tylko inteligencji etycznej. Sens i znaczenie jako składnik essentialia negotia, istoty rzeczy budujący byt i ontologię, odpowiada nam na pytanie sensu i znaczenia. Kogo? Człowieka. A co definiuje sens i znaczenie człowieka? Teleologia jest eschatologia życia. Nic innego. Jak dochodzimy do teleologii eschatologii życia? Poprzez egzystencjalne wybory, poprzez integrację, poprzez realizację owych wartości i poprzez ustawiczny element transgresji w kierunku autotranscendencji. Ja mówię dość szybko, bo taką mam naturę człowieka, który już mając, tak jak wspomniałem, 50 lat pracy akademickiej, to ja nie opisuję rzeczywistości, tylko staram się odkrywać, a także ją tworzyć, żeby można było pojęcia nie zamieniać na substytuty i tworzyć palisady czegoś, co się nazywa pokojem, jako usprawiedliwioną wojną, czy sprawiedliwą, czy wojna jako odwrotność pokoju, bo wszystko są to elementy, które zakłócają, które są nieporozumieniem i wadliwą edukacją dla młodych ludzi. Jeżeli chodzi o ten sens i znaczenie, które buduje ontologię, czyli istotę pokoju. Proszę Państwa, w kategoriach jak gdyby elementów tworzących ten pokój wewnętrzny, stąd używam tego określenia pokój wewnętrzny, należy zawsze rozpoznawać w trzech wymiarach. W wymiarze jednostki, w wymiarze grupy i w wymiarze kosmosu, czyli rodu ludzkiego. Człowiek nie jest istotą, która może żyć dla samej siebie. Człowiek jest istotą niewystarczającą dla samego siebie. Ontologia bytu każdego człowieka odsłania się w relacjach z innymi i tymi, których nie znamy, nie poznamy i nigdy ich nie będziemy widzieli, ani nie będziemy mieli bliskimi z niego kontaktu. Pierwszym elementem znaczenia i sensu ontologicznego pokoju wewnętrznego, znowu za Hugo Kołłątajem, jest jedność języka mowy z mową myślenia
i mową działania. Ten treatment musi być uporządkowany w kategoriach jedności. Dzisiaj wszystkie procesy od edukacji, wychowania, socjalizacji, przystosowania, integracji odbierają naturze człowieka element jedności i zgody pomiędzy językiem mowy, mową myślenia i mową działania. Regułą staje się, prawda, akord, kakafonia, prawda, akord, kamerton i kakafonia. 3 elementy rozłączne, a one powinny być jednym obrazem muzycznym, jedną barwą, która rysuje każdego człowieka, który rysuje podmiot i pozwala jemu, jak powiem, stawać się także autonomicznym, suwerennym i niezależnym dla siebie, bo wtedy będzie postrzegał te same cechy u innego w grupie, wspólnocie, narodzie i rodzie ludzkim. Jeżeli to jest pierwszy desygnat, pierwszy predyktor, pierwsza cecha i właściwość, okoliczność sensu i znaczenia pokoju wewnętrznego. Drugi element na poziomie egzystencjalnym człowieka polega na tym, żeby wyrobić w sobie mechanizm życia, ponieważ najwyższą wartością, która odpowiada na potrzebę pokoju wewnętrznego, jest wartość nie człowiek, tylko jego życie, życie innego i życie rodu ludzkiego jako całości. W związku z tym wartością naczelną jest wartość życia człowieka. I teraz, jeżeli my mówimy o wartości życia człowieka na poziomie egzystencjalnym, to my musimy nadać jemu określone przymioty. I te życie na poziomie wartości egzystencjalnej sprowadzają się do mechanizmu życia. To jest tu raz tylko padło sformułowanie nie świadomość, ale samoświadomość. Po drugie samowychowanie. Po trzecie samopotwierdzenie. I po czwarte samorefleksyjność. To jest teoria dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego. Ja jako filozof prawa chcę powiedzieć, że to jest najlepsza koncepcja myśli świata. Dotychczas nie ma, nie to dlatego, że jestem Polakiem, bo najlepiej się zidentyfikować z narodem, z obyczajowością, także z religią. Najtrudniej się zidentyfikować z innym człowiekiem. Oddaję hołd Kazimierzowi Dąbrowskiemu, teorii dezintegracji pozytywnej. Te 4 razy samoświadomość, samowiedza, samopotwierdzenie i samorefleksyjność pozwala człowiekowi budować pokój wewnętrzny, bez której tej właściwości człowiek nie dokona uporządkowania swojej jedni psychofizycznej, swojej jedności, swojego zjednoczenia ze sobą, z drugim narodem, religią, obyczajowością, rodem ludzkim i kosmosem jako całością. Wymieniam to celowo, bo jeszcze jak czas pozwoli, nawiążę do wspaniałej encykliki Laudatio Si, prawda, naszego papieża Franciszka. Tworząc zresztą Wszechświatowy Uniwersytet Pokoju, napisałem apel do Franciszka, papieża. Po 2 latach dostałem w pięknej kopercie z 10 znakami wodnymi i papierem równej ilości znaków wodnych, że papież od ministra stanu nie podziela instytucji prywatnych. Jak pan profesor zorganizuje w świecie Wszechświatowy Uniwersytet Pokoju, to bardzo proszę zawiadomić Ojca Świętego. Także 4 lata milczy Dalai Lama. Wszyscy wycierają sobie usta na temat pokoju. Pokój jest to działanie, które jest konieczne i niezbędne, tak jak mówię, żeby człowiek stał się, i to jest 3. wymiar, jako wymiar pokoju wewnętrznego, osobą. Cały nurt myślenia, personalizmu chrześcijańskiego z naszym świętym Janem Pawłem II, przywoływanymi pracami, ale także wszystkich egzystencjalistów i twórców, czy francuskich, czy angielskich, nie będę wymieniał, jednoznacznie zaświadcza,
że człowiek poprzez ów mechanizm życia powinien zidentyfikować się ze sobą w całości. I tutaj nawiążę tylko, moja koleżanka profesor Jagiełowicz jutro będzie kontynuowała tą wypowiedź, do Juliana Aleksandrowicza, twórcy medycyny ekologicznej, kolejnego twórcy czegoś, co chciałem wprowadzić we Wszechświatowym Uniwersytecie Pokoju w każdym państwie, kierunek studiów, które opracowałem, zdrowie, higiena psychiczna, pedagogika pokoju. Bo człowiek, który nie zabiega o zdrowie, nie zabiega o generatywność, nie zabiega o higienę psychiczną, nie potrafi być osobą, tylko będzie człowiekiem na poziomie egzystencjalnym. A bycie osobą to trzeba zjednoczyć wymiar biologii i ta biologia ma być częścią kolejnych światów, świata psychicznego, duchowego i społecznego jako całości. Wymiana pomiędzy nimi nazywa się w naukach społecznych katalaksją i tworzy nową jakość, czyli ten pokój wewnętrzny. I to jest trzeci wymiar, trzecia okoliczność, predyktor, antecedens pokoju wewnętrznego, bo taki jest temat naszej konferencji. Nie zabijanie, nie wojna, nie terroryzm, tylko pokój wynikający z pokoju wewnętrznego. I jeżeli mamy tą możliwość, że człowiek na poziomie rozwoju wewnętrznego będzie starał się uporządkować te cztery światy, to czwartym wymiarem jest jedność psychofizyczna. Za Hugo Kołłątajem znowu wszystko mamy. Mamy środki i siły w sobie. Tylko edukacja, wychowanie, integracja, przystosowanie, dzisiejsza cywilizacja i kultura człowiekowi to po drodze odbiera. Ja bardzo lubię koncepcję Piageta, która jest mało popularna, bo on jeden śmiało mówi, człowiek się rodzi tak jak w Piśmie Świętym, rodzi się wartością świętym, bo ma wszystko. A po drodze zaczyna to wszystko gubić, zostawiać na przystankach metro, pendolino czy innych stacjach własnego życia, albo w ogóle już wszystko straci i wtedy wstępuje do partii i tworzy władzę, bo ma wtedy prawo kontroli nad innymi. A władza, jak mówił Michel Montier, mój ulubiony twórca esejów, o którego wspominam w swojej pracy, która wyszła w tym roku, Autowaryzacja człowieka, sens, istota prawa, władza to jest najgorszy zawód, bo wszystko, co się ma, trzeba oddać tym, którym się służy, a zostawić sobie dziurawe ciżemki. Odsyłam do ostatnich wydarzeń w każdym państwie, na globie ludzkim i w naszej rzeczywistości, w której funkcjonujemy. Jeżeli te siły i środki zjednoczymy, mamy przecież intuicję, mamy instynkty, mamy instynkt samozachowawczy, mamy doświadczenie, mamy popędy i mamy dwie siły. Za Kantem siła świadomości zmysłowej rozum i za kierunkiem psychologii personalistycznej mamy świadomość duchową. Pokój wewnętrzny jest to równowaga wszystkich sił i środków tworzących tak zwaną indywidualność każdego z nas. Ona dopiero wtedy będzie podglebiem, siedliskiem dla indywidualizmu psychicznego. Przychodzimy na świat po to, żeby być odrębnym, po to, żeby być innym, po to, żeby być niezależnym od innych. Ale na poziomie tych wszystkich elementów, które wspomniałem, poprzez tak zwaną budowanie tożsamości osobowej. Człowiek, osoba i tożsamość społeczna. To jest ten element kolejny pokoju wewnętrznego. W tożsamości osobowej, proszę Państwa, uzewnętrzniamy świat wartości. Dopiero na tym przystanku zauważamy, że to, co dzisiaj jest celem, byt materialny, najlepiej zarabia się na wojnie. Polska jest pierwsza w kolejce, żeby zarobić najbardziej na Ukrainie. Każdy się upomina w Unii Europejskiej o inwestycje.
najlepiej zarobić można, bo banki i wszyscy zarabiają najlepiej na wojnie. Ja kiedyś wprowadzałem na 6 uniwersytetach nieudanie, poza kierunkiem studiów i kilkuletnią pracą, także uczyłem przedmiot, prawda, psychologia wojny, zakładając kierunek kryminologię, prawda, translacyjną, czyli tą opartą o eliminowanie zjawisk negatywnych. Proszę Państwa, to jest biznes. W świecie możemy powiedzieć dzisiaj na poziomie nauk kognitywistycznych są dwie uniwersalne koncepcje człowieka. Koncepcja sokratejska i spartańska. Sokratejska, która mówi, że człowiek jest twórcą samego siebie, osobą zdolną do wszechstronnego rozwoju i przekuwania negatywnych doświadczeń, bo w każdym człowieku buzuje egoizm i buzuje empatyczność i prospołeczność. Ale jeżeli zintegrujemy w jednię psychofizyczną te wszystkie środki siły, o których mówiłem, to wtedy zwycięży empatyczność i prospołeczność. Nigdy nie zwycięży egoizm i nikt nie będzie chciał zarabiać na wojnie. Dzisiaj wojny są potrzebne demokracji i gospodarce neoliberalnej. Mówię o jednym i drugim ustroju państwowym. Na poziomie teorii dezintegracji pozytywnej nie ma dzisiaj możliwości bycia na poziomie tożsamości osobowej w pełni autonomicznym i podmiotowym w świecie demokratycznym i świecie neoliberalnym. I teraz ten element tożsamości osobowej na poziomie pokoju wewnętrznego przekłada się znowu na poziom autonomii jednostki jako wartości. Rodzimy się z przyrodzonym prawem nie po to, żeby się legitymować dowodem osobistym, ale z niego robić użytek dla siebie, wspólnoty, grupy i rodu ludzkiego. Jaki użytek? Na poziomie wolnej woli, a nie programu 1 czy 21, bo jedni łżą i drudzy, tylko na poziomie mechanizmu życia, który zdefiniowaliśmy, uruchamiający wolną wolę. Po drugie, wolność emocjonalną. Wolność emocjonalna polega na zrównoważeniu duchowości z rozumem. Co więcej, jak powiem, jak zdążę, nawet przewagi świata duchowego w stosunku do świata rozumu. I wreszcie odpowiedzialność i prawo do zaciągania zobowiązań. 4 w jednym. Wolna wola, wolność emocjonalna, odpowiedzialność i prawo do zaciągania dobrowolnych zobowiązań. My mówimy, że rozwiązujemy problemy społeczne. Ja jako profesor wielokrotnie czytam różne opracowania na świecie ludzi, którzy borykają się z ogromnymi problemami. Ja nie znam kraju na świecie, który daje człowiekowi pokój wewnętrzny, bezdomny, żeby otrzymał dom. Więzień, którego średnia kara w Polsce 3,6 miesięcy, 3 lata, żeby mógł wybudować własne mieszkanie. Wszystko można, tylko spokojem wewnętrznym. Kiedy on będzie promieniował na grupę, na prawo, państwo, ponieważ koncepcja człowieka jest koncepcją prawa, koncepcją państwa, w myśl filozofii Radbrucha i filozofii Kazimierza Dąbrowskiego. To jest jedno i to samo. Albo odkryjemy właśnie to badziewie agresji, bo każdy człowiek ma lęki, niepokoje, wycofania i stresy. To jest rzecz naturalna, ale nie podejmuje wojny, tylko transgresję w kierunku autotranscendencji. Tworzy, jak powiem, potrzebę bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla siebie. Nawiążę raz jeszcze, żeby nie zgubić się w tej narracji wypowiedzi własnej, autorskiej, zgodnie z moją książką, którą zatytułowałem jako książkę mojego życia i mój manifest naukowy. I polecam studentom nie dlatego, żeby zarabiać, prawda, bo ja na tym nie mam żadnej złotówki, zapłaciłem za cały nakład i druk, bo nie ma w Polsce żadnej instytucji, której zależy na edukacji w kategoriach pokoju wewnętrznego. Mówię to z pełną świadomością i pełną odpowiedzialnością. Każdy traktuje to w kategoriach rzeczowych, instrumentalnych, w kategoriach gry interesów, a nie czystych wartości. Kiedy mówię o tożsamości osobowej, mówię o czystym świecie wartości.
Ta tożsamość osobowa powinna się przerzucać na tożsamość wspólnoty. To jest nic innego, tylko żądanie uczciwości, pomocowości, skuteczności. A na poziomie rodu ludzkiego to jest nic innego, tylko akceptacja i zrozumienie. Tutaj była mowa na temat pluralizmu, była mowa na temat, prawda, odmienności. Właśnie odmienność jest wartością. Tylko możemy zrozumieć to, uznać w sobie, jak i w innym. Także w wyniku tego w narodzie, w państwie, czy dzisiaj mówimy o pewnym, prawda, pewnych konfliktach światowych. Jak my rozumiemy dzisiaj rząd międzynarodowy, czy pewien rząd światowy, prawda? Już nasz noblista Eckstein powiedział, że jeżeli nie dojdziemy do porozumienia pomiędzy sobą, światu grozi wojna nuklearna, ponieważ my znowu swoją suwerenność traktujemy jako byt na poziomie inteligencji subiektywnej, ocen i sądów, natomiast nie tworzymy czegoś, co się nazywa wartością, jako pewne normy immoralne, wspólne wszystkim, mające taką samą rzeczowe odniesienie. Tak jak rozpocząłem na poziomie definicji, mówiąc o sensie i znaczeniu, to z niego wypływa rzeczowość, czyli cele. To nie mogą być cele egoistyczne, tylko cele ratunku kosmosu. Tu nawiążę, wspomniałem do encykliki papieża Franciszka. Pokój rozum jako integracja ze światem natury. Proszę zobaczyć, to jest ten element integracji. Kto dzisiaj się zintegrował? Dzisiaj masowo jako twórca Stowarzyszenia Suicydologicznego chcę powiedzieć, że na świecie młodzi ludzie, młodsi jak wy tutaj studenci, podejmują się wielu zachowań suicydalnych, bo nie chcą żyć w tym świecie. Nie na zasadzie buntu i protestu, wycofania, ponieważ uważają, że mamy do czynienia z elementem tak zwanego właśnie edukacji, wychowania, integracji, przystosowania, które nie ma nic wspólnego z pokojem wewnętrznym. Jako kryminolog chcę powiedzieć, że największe mafie na świecie zbijają największy interes na pestycydach, środkach uprawy roślin, zatrutych lekach i substancjach, które dzisiaj pijemy. Każda woda mineralna jest wodą skażoną, ale to jest biznes. Jeżeli komuś zależy na zdrowiu, higienie psychicznej i pedagogice pokoju, to wierzy albo w wartości, ja tego nie nazywam wartości rzeczowe, bo wartość jest zawsze twórcza. Ja to nazywam elementem, palisadą świata wartości. Postawa hedonizmu materialistycznego, która rządzi dzisiaj właśnie zarówno demokracją, która nie rozwiązuje żadnych problemów trudnych. Proszę sięgnąć do literatury psychoanalizy Lacana, Freuda, różnych psychoanalityków. Nie mam czasu na to. Andrzeja Ledera, twórcy politologii w krytyce literackiej, różnych nawet i amerykańskich, o dziwo, autorów Washingtona czy innych i poczytać, że dzisiaj żaden ustrój, ten wielbiony, pozbywa się właśnie rozwiązywania problemów, między innymi takich jak wojna, po to, że na tym się zarabia. W związku z tym tego się nie eliminuje. A jak nie można rozwiązać, to się oddaje owsiakowi albo instytucjom charytatywnym, filantropijnym i jeszcze w konstytucji się określa, że to jest zasada stosunkowości i subsydiarności jako dobro demokratyczne. I proszę Państwa, jeżeli te 4-5 desygnatów pokoju wewnętrznego człowiek wypracuje w sobie na poziomie rodziny, na poziomie autorytetów wewnętrznych i na poziomie własnego doświadczenia. Chcę powiedzieć, że intuicja i doświadczenie jest przednaukową metodą dochodzenia do prawdy. Bardziej właściwą niż lupa, jakakolwiek sztuczna dzisiaj przywoływana inteligencja. Żadna inteligencja na poziomie chipów czy jakichkolwiek manipulacji nie zastąpi intuicji i doświadczenia człowieka. W związku z tym mamy busolę, mamy możliwość namierzania celów jako świata rzeczowego wynikającego z sensu i znaczenia istoty pokoju wewnętrznego w wymiarze ontologicznym. Tylko trzeba uruchamiać tą busolę.
Trzeba kierunkować ją w kierunku właśnie świata wartości. I jeżeli tak się będzie działo, to w moim temacie Państwo mają jeszcze tak zwane siedlisko życia i siedlisko sprawiedliwości społecznej. Za Julianem Aleksandrowiczem właśnie dbanie o siebie w kategoriach zdrowia i generatywności pozwala człowiekowi nawiązywać tylko pozytywne kontakty, tworzyć interakcje, które tworzą ekstensywną motywację do samorozwoju. Jest zupełną patologią zachowanie odwrotne. I także tutaj profesor Julian Aleksandrowicz użył takiego powiedzenia. Zdrowie dla człowieka znaczy ile pokój dla świata. W związku z tym potrzeba tylko i wyłącznie tej wewnętrznej integracji, która pozwala wyzwolić te środki i siły na rzecz dbania o dobrostan zdrowia i dbania właśnie o zaangażowanie społeczne, dbania o pozytywne kontakty, a nie identyfikowanie się z rolą zawodową. Na zasadzie kasy, fury, komury. To jest badziewie intelektualne na poziomie demokracji i neoliberalizmu. To jest oszustwo, które klonuje człowieka. Jak w swoich pracach pisze, to jest właśnie odbarwianie człowieka, jego człowieczeństwa, bo nie pozwala, tak jak Jan Paweł II czy Karol Wojtyła pisał, żeby człowiek stawał się osobą i osobowością. Osobowość to jest ten indywidualizm. I w kierunku, proszę Państwa, autotranscendencji, także właśnie społecznej, ponieważ to wszystko możemy osiągnąć tylko w dialogu motywacyjno-wspierającym, który kończy się na czym? Na miłości różnicującej. Rozmawiamy, mamy różne racje, otwieramy okno. Po co otwieramy okno? Żeby smrody wyszły, została dyskusja intelektualna. Jak zostaną racje intelektualne, co się nazywa? Mowa etnocentryczna. Co jest wynikiem mowy etnocentrycznej? Miłość różnicująca. Ja Cię akceptuję, prawda? Było słowo solidaryzm, jako także cegiełka do pokoju wewnętrznego. Jestem po to, żeby być z Tobą, Ty jesteś po to, by być ze mną. Jest piękny imperatyw kategoryczny Kanta wyrastający z pokoju wewnętrznego. Rozumienie prawa. Radość i szczęście moje jest radością i szczęściem Twoim. Ból i cierpienie moje jest bólem i cierpieniem Twoim. To jest prawo. Wszystko inne jest palisadą. To jest lex, ale nie ma jus, bo nie ma odwołania do zasad moralno-społecznych, nie ma odwołania do intencji i znaczenia celu i nie ma odwołania do mądrości, czyli poznania. Dlatego apeluję, kończąc, że siedlisko życia i siedlisko społeczne, które daje podstawę człowiekowi do procesu, bo to jest stan, zdefiniowaliśmy stan, ale jednocześnie proces, bo on cały czas trwa, nigdy się nie kończy. Piękne powiedzenie, każdego dnia należy umrzeć po to, żeby drugiego dnia się na nowo narodzić. Ale rozumiemy tą możliwość rodzenia się drugiego dnia, jeżeli mamy za Kantem właśnie takie rozumienie imperatywu w każdym państwie, w każdym narodzie, w każdej rzeczywistości i traktowania każdego członka rodu ludzkiego. I to siedlisko społeczne, już kończę panie profesorze, to siedlisko społeczne to są dwie potrzeby, także hierarchii wysokich potrzeb, także wartości. Porządkując, to jest podmiotowość jako skuteczność, to jest świat wartości w postaci bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Bezpieczeństwo, proszę Państwa, to nie jest tworzenie 10% na PKB na zabijanie. Wtedy będziemy mieli bezpieczeństwo, jak każdy kraj się rozbroi. Ja tu słyszałem słowo, że niedopuszczalny jest pacyfizm. Ja jestem pacyfistą. Cieszę się. Atak nieprzyjaciela, zachęcam do przeczytania mojej pracy. Był taki twórca państwa, Indira Gandhi, prawda? Kiedy Indie skończyły kolonizację, podjął walkę bez użycia siły. Odpieranie ataku nie polega na używaniu siły.
90% wszystkich wydatków w nauce na świecie przeznacza się na broń nielatalną, czyli żeby zabić przeciwnika, a samemu nie zginąć. Czy na tym polega pokój wewnętrzny? Czy to jest edukacja człowieka do pokoju? Czy to jest wychowanie do pokoju? Czy to jest integracja do pokoju? Czy to jest wtórne przystosowanie, mowa za teorią dezintegracji pozytywnej, do wtórnego przystosowania, czyli do budowania swojej tożsamości, swojej osoby, swojego indywidualizmu, swojej niezależności? Czy to jest konformizm pierwotny, myślenie, mówienie i działanie, tak jak ci, którzy mają władzę, kontrolują, przyjmują tą koncepcję spartańską człowieka, który jest środkiem do celu, a nie celem, któremu wyznacza się zadania do realizacji, który, prawda, poddawany jest manipulacji, psychomanipulacji społecznej. Kończąc, to jest potrzeba bezpieczeństwa i potrzeba sprawiedliwości, która uwewnętrznia i uzewnętrznia w komunikacji, w integracji pokój wewnętrzny. Bezpieczeństwo należy zrozumieć jako wsparcie, jako pomoc, jako zaufanie, odpowiedzialność, komfort społeczny i jako ciepło bycia z innymi i także jako inność, pluralizm i odmienność jako wartość. I to budowane po stronie jednostki grupy tworzy także relacje pomiędzy państwami. Nie na zasadzie, że ktoś ma dolara, a ktoś ma nie dolara i trzeba mieć dolara, żeby być na tym samym poziomie. Poprzez likwidowanie czegoś, co jest zupełnym absurdem. Nie na tym polega budowanie bezpieczeństwa pomiędzy państwami. I sprawiedliwość to jest korona wszystkiego. To jest duchowość. Jak mówił Julian Aleksandrowicz i nasz święty Jan Paweł II, bycie osobą i osobowością wtedy, kiedy możemy wiecznie przekraczać granice. Przekraczać granice można tylko na poziomie emocji i wysokich uczuć. Na poziomie materializmu można siebie zamienić na bank PKO BP SA. Dziękuję.